Witajcie moi drodzy, witam Was w takim późno popołudniowym goleniu. Dzisiaj długo wyczekiwane przeze mnie golenie, które tak naprawdę, gdy zobaczyłem je w swojej ofercie Saponificio Varesino na przełomie kwietnia i maja, to wiedziałem, że będę chciał je mieć w swojej kolekcji. I tak też się stało. Tak też się stało za sprawą mojej kochanej żony, która sprawiła mi niebywałą niespodziankę na Dzień Chłopaka. I tym samym mogę Wam dzisiaj zaprezentować ten produkt ze stajni Saponificio Varesino, a konkretnie Desert Vetiver. Także powiedzmy po ciężko sobotnio obowiązkowych zajęciach, że tak powiem, dzisiaj przejdźmy do tej przyjemnej rzeczy, czyli do golenia. Także Wasze zdrowie. Mamy już późne popołudnie, także już teraz można przejść na spokojnie do golenia, którego ja się, tak powiem szczerze, nie mogłem doczekać już od dłuższego czasu. Także zobaczcie, dzisiejszym bohaterem jest firma Saponificio Varesino, konkretnie Desert Vetiver. Tak jak widzieliście na zdjęciu, na filmie zdjęciu poglądowym i filmie z opakowania, tak wygląda opakowanie. Myślę, że postaram się pokazać. Taki jest skład tego mydła. Tutaj nazwa, szare, minimalistyczne opakowanie. Gdy rozpakowywujemy pudełko, otrzymujemy, tak mi się wydaje, ich ulotkę lub taki certyfikat La Arte della Rasatura Tradizionale, świadczący o tym, że przyłożyli się do tego, co robią, wypuszczając ten produkt. I pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła do oczu i która do moich rąk, przede wszystkim opakowanie jest grubsze. Tak jak w przypadku 70, ta stal była, ja nie wiem, chyba papierowa, to tutaj jest jakby z ten milimetr grubsza. Jest to opakowanie grubsze zdecydowanie. Tak ono wygląda, jest wytłoczone w metalowym pojemniku. Bardzo ładnie, również minimalistyczne. Zapomniałem powiedzieć też, że jest to beta 4,3, czyli najnowsza formulacja ich produktów. Także spodziewam się najlepszego, tak jak w przypadku Felcze. A jak wiecie, jestem fanem Saponificio Varesino, to tutaj ja nie mogę się nawąchać. Powiem Wam szczerze, jak przyjechało to mydełko, już włożyłem nos, jak widzieliście na samym początku filmu. To po prostu kilka słów o zapachu tak ode mnie. Powiem Wam szczerze tak. Bardzo subtelny zapach, elegancki, taki jakbyście... Mi się on kojarzy z jedną rzeczą. Jak się wchodzi do salonu z garniturami marki Byton, to jest właśnie taki zapach. Tak bym go opisał. Druga rzecz, ma się wrażenie otwartych przestrzeni. Jest lekko kadzidłowe to mydło. Lekkie kwiaty, powiedzmy, ale przede wszystkim na samym końcu, z tyłu głowy, są te drzewne aromaty. Tak on się kończy, ten zapach. To są takie bardzo rozbudowane. Powiem Wam szczerze, że opisać ten zapach nie jest łatwo, ale przede wszystkim to nie jest zapach i to nie jest mydełko, ani też seria dla tych, którzy na przykład lubią intensywne zapachy. Intensywne mydełka takie typu tabak lub Saponificio Varesino jest Tundra Arctica lub Stella Alpina. To tutaj się zawiodą na 100%. No i cóż, bardzo wyszukany zapach, powiedziałbym szczerze, taki na co dzień, taki, który ma otulać, a który nie ma od nas czuć na kilometr. No i
Z takich ciekawostek Desert Vetiver spotkałem się też z pewną opinią, że ktoś wypowiedział się na ten temat, że jest to idealna kopia, wybaczcie mój francuski, Hommage, Beloved Man. Zapachu Hommage, Beloved Man. Jakkolwiek on nie brzmi, to tak właśnie się to ma. Słuchajcie, czym dzisiaj będę się golił? Skoro Razor Game Changer z Shave Club, nie może być nic innego. Moja ulubiona maszyna, czyli Razor Game Changer 68P. W moim ulubionym etui z żyletkami Permasharp. Tak, wziąłem po prostu, żeby użyć. Jadę sobie całe opakowanie z moim ulubionym Yagi Sagrada Familia 24 Tuxedo. Włosie syntetyczne, bardzo miękkie, bardzo przyjazny pędzelek. Jak na razie jeden z moich ulubionych. I po goleniu będziemy używać Desert Vetiver. I tak, powiem, przejdźmy teraz choć ciężko jest scharakteryzować w kilku słowach, w kilka minut, to ja postaram się tego, podejmę się, choć wiem, że troszeczkę niegodzien jestem, by tak powierzchownie tylko opowiadać o Saponificio Varesino, ponieważ historia tej firmy to zajęła, żeby ją opowiedzieć, choć tak dogłębnie, zajęłaby to kilka godzin. Posłuchajcie, Saponificio Varesino, założone w 1945 roku w miejscowości Brebbia w prowincji Varese w regionie włoskiej Lombardii. Włoska Lombardia to północne Włochy, alpejski klimat gór, czyli tak można powiedzieć druga strona Alp, ze stolicą regionu w Mediolanie. Sami rozumiecie, Mediolan to światowa stolica mody, tak samo jak Paryż, a co za tym idzie, światowa stolica sportu przede wszystkim dla mnie. Ferrari, Tor, Monza, wolę się nie zagłębiać w tamtym kierunku. Ogólnie tak, przepiękny region gór, lasów i jezior polodowcowych, a w samym środku Brebbia, położona nad jeziorem Maggiore z widokiem na Alpy, urokliwymi wyspami i zabytkowymi willami na brzegach. Sami rozumiecie. I teraz tak, wszyscy mamy codzienną rutynę, a golenie odgrywa ważną rolę. Oni sami to piszą. Obecnie wydaje się, że szybsze jest lepsze, a cena jest ważniejsza od jakości. W Saponificio Varesino wierzymy w zwolnienie tempa i cieszenie się poranną rutyną goleniem, które rozpieszcza i pozostawia uczucie świeżości oraz odpręża na cały dzień. Zamiłowanie do mydła. Historia Saponificio Varesino sięga 1945 roku w Brebbi. Przez lata Saponificio Varesino doskonalił swoje rzemiosło dzięki nowym technikom przetwarzania, które utrzymują ich reputację. Jako doskonałego producenta mydeł do golenia, Bardelli Dante właśnie wrócił z II wojny światowej i stwierdził, że istnieje duże zapotrzebowanie na produkty do pielęgnacji, takie jak mydło, bez wcześniejszego doświadczenia, co jest najfajniejsze w tej całej historii. Facet bez doświadczenia, słuchajcie, czyli od zera do milionera. Bez wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie Dante nauczył się wszystkiego, co mógł o zmydlaniu i zainwestował swe niewielkie pieniądze, które miał, aby rozpocząć firmę Saponificio Varesino. Od tego czasu jego wartości i tradycje są przekazywane z pokolenia na pokolenie, aby zapewnić każdej kostce mydła taką samą pasję i jakość. Saponificio Varesino wierzy w jakość i tradycję oraz w używanie tylko najlepszych naturalnych składników. Zapewnia to najlepszy produkt końcowy. Jak mówił Bardelli Dante, jeśli wytrwasz i nalegasz, osiągniesz swoje cele, a wtedy zwyciężysz. Saponificio Varesino nadal wykorzystuje starą metodę zmydlania marsylskiego, która obecnie staje się coraz rzadsza w fabrykach mydła. Mydło marsylskie to tradycyjne, twarde mydło wytwarzane z olejów roślinnych i które produkowane w Marsylii we Francji jest od 600 lat.
Tradycyjne mydło marsylskie wytwarza się przez zmieszanie wody morskiej, oliwy z oliwek i alkalicznych chemikaliów, takich jak soda kalcynowana i ług. Tę mieszaninę ogrzewa się przez kilka dni ciągle mieszając. Następnie odkłada się, aż będzie w odpowiedniej konsystencji, a następnie wlewa do formy, gdy mieszanina jest jeszcze miękka. Sztabki lub kostki mydła są cięte i stemplowane. Doświadczenie pochodzi z ponad 70 lat tworzenia mydła, a konkretnie 75 lat już teraz, dbałości o szczegóły na każdym etapie procesu. Saponificio Varesino produkuje, słuchajcie, do 2,5 tysiąca ton mydła rocznie przy użyciu tej samej metody. Składniki bazowe są sprawdzane pod kątem jakości i konsystencji. Nasze mydła do golenia są w 100% roślinne i nie zawierają oleju palmowego. W rzeczywistości do zmydlania używamy tylko olejów roślinnych o jakości spożywczej, z których z 50% to orzech kokosowy. W 1948 roku, taka ciekawostka, Saponificio Varesino wyprodukowano kostkę mydła Stella Alpina, o której kręciłem film, lecz tamta Stella to bardziej kostka do prania. Produkt, który jest nadal w produkcji, kostka w kształcie sześcianu nadal wygląda tak samo jak wtedy sprzed lat. Z biegiem lat powstało więcej produktów takich jak mydła toaletowe, do kąpieli, do pielęgnacji skóry, a co najważniejsze, mydła do golenia, które są stale ulepszane, dlatego na produktach widnieje rodzaj formuły beta 4,0 do 4,3. My mamy dzisiaj Desert Vetiver w wersji 4,3. Mydła do golenia są trzykrotnie mielone, co oznacza, że są tarte na drobne cząstki i przepuszczane przez parę blisko rozmieszczonych wałków, aż zmieni mydło w pastę. I teraz posłuchajcie kilka opinii, które udało mi się wyczytać. Jest wiele producentów produktów do golenia, ale z tak długoletnią tradycją można działać od ponad 70 lat. To trzeba robić coś wspaniałego. Saponificio Varesino to jedna z tych pereł o fascynującej historii i doskonałych produktów. Teraz, co nam sam producent mówi o Desert Vetiver? To kompozycja z ciepłymi, otulającymi nutami mieszanki elemi. Elemi to olejek z drzewa kanarkowego, kadzidła, pomarańczy i artemizji. Artemizja to jest inaczej bylica, korzenny zapach podobny do Coca-Coli. Rozbłyskuje w kwiecistym, pieprznym, pikantnym sercu wielopłaszczyznowy aromat czarnego pieprzu, jagód, jałowca, oreganu i lawendy. Przenosi się w eleganckie drzewne tło wysublimowane przez cenny vetiver. Świeże goździki i uwodzicielskie nuty bursztynu tworzą zapach o męskim, niezapomnianym charakterze. Myślę, że tylko tak oni to potrafią i potrafią to tylko Włosi tak opisać zapach, że po prostu opisać go nie sposób. Także widzicie, historia za tym stoi ogromna, więc trzymając taki tygiel mydła, stoi za nim ogromna historia, co ja bardzo, bardzo sobie cenię, bardzo lubię i też doceniam w goleniu. Dobrze, dosyć, przejdźmy do golenia. Jak widzicie, albo i nie, ponieważ mam zarost jasny. Zarost mam dwudniowy, z haczykiem, bo już późne popołudnie. Zwilżam twarz. Przejdziemy do golenia, wyrobimy pianę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A myślę, że jeśli felcze w tej wersji Beta 4.3 jest moim ulubionym mydełkiem, tutaj mogę się spodziewać tylko najlepszego. Ręczniczek. Już biorę. Pędzel do wody. Niech sobie dosłownie przez sekundę będzie w wodzie. Za chwilę go wyciśniemy. Przełożyłem swoje mydełko. Zapomniałem powiedzieć. Moja niezastąpiona, moja ulubiona miska ceramiczna z Omegi. Pojawiły się znowu na internecie, poszukajcie, są dostępne dla wszystkich, którzy by
by chcieli, zamieściłem oczywiście linki pod filmem do wszystkich produktów, które używam i możecie spokojnie sobie zobaczyć wszystkie produkty, których używam na stronach internetowych, a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić do podróży po tradycyjnym świecie saponificio Varesino. Także przełożyłem, tak jak widzicie, dosłownie troszeczkę mydła. Pędzel te kilka sekund mu w zupełności wystarczy. Już schodzę na dół i będziemy wyrabiali pianę. Jak widzicie, dałem kilka kropel, by mydło zmiękło. Powiem Wam szczerze, że jestem mega szczęśliwy, jeśli chodzi o to, że otrzymałem od mojej małżonki takie mydło, ponieważ jak tylko je zobaczyłem w internecie, no to wiedziałem, że pewnego dnia ono do mnie przyjedzie, ale nie sądziłem, że tak wcześnie. Bardziej zaplanowałem sobie to, że chciałbym je pod choinkę. Tutaj takie miłe zaskoczenie. Jest tylko damy troszeczkę wody. Dosłownie odrobinę na pędzel. Już sam dźwięk tego mydła po prostu wyrabianego w tyglu to jest klasa sama dla siebie. No, ja wiem, wielu ludzi się ze mną nie zgodzi z tym, co ja mówię, ale uwierzcie mi na słowo, to jest dla mnie poezja. Te zapachy, które tutaj panują, to jest moja kraina, że tak powiem. To są mój numer jeden, jeśli chodzi o producenta do golenia. I jedziemy dalej. Jak widzieliście, dałem kilka kropel na pędzel. I dosłownie kropelkę do miski, by obserwować sobie tą pianę. Jak samo Saponificio Varesino o sobie mówi, jak słyszeliście wcześniej, tutaj nie ma pośpiechu. Tutaj dajmy czas, zobaczmy, co się będzie działo. Tutaj golenie ma być przyjemnością, nie przykrym obowiązkiem. I tak też, jeśli chodzi dla mnie o Saponificio Varesino, to golenie to jest powiedziałbym, nie fraszka, lecz romans. O, tak bym to ujął. Dla mnie to jest romans, jeśli chodzi o te mydła. Tutaj romansuję z nimi już dosyć długo i za każdym razem, powiem Wam szczerze, to mydełko mnie nie zawiodło. Piana, jak widzicie, się tworzy. Ale już widzę, że mydło jest bardziej wydajne, jeszcze bardziej wydajne. Musieli pewnie poprawić formułę. Pierwsze moje wrażenie widzę już na dnie tygla, że mniej więcej tyle samo, co w felcze dałem. Tutaj chodzi o te kółeczka, które są w tej misce. Bardzo są przydatne, ponieważ dając w samą omegę, daje naprawdę
tam odrobinę mydła, to jest kilka gramów i ta piana musi wyjść, no nie ma opcji, a tutaj widzę, że na dnie jeszcze jest, a chcę je wyrobić całe, żeby zobaczyć, co otrzymam w zamian. Mimo późnej pory powiem wam szczerze, że te zapachy, które teraz się z tygielka unoszą, to jest coś, co lubię. To jest coś, co lubię naprawdę. To są te zapachy właśnie takie drzewno-kadzidlane, takie z takim goździkowym, kwiatowo-lawendowym zapachem. Tak, to jest coś, co ja uwielbiam. Zobaczcie. I już przejdźmy do golenia. Dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Ja zwilżę twarz po raz kolejny. Cóż ja mogę powiedzieć? Zapach, który do mnie dociera, jak dla mnie poezja. Wiedziałem, że to będzie, że on się zmieni. Przede wszystkim zmienił się zapach po wyrobieniu. Wiecie co? Bardziej uderza w ten z tego takiego lekko zachęcająco kwiatowego, pustynnego przeszedł właśnie w ten kadzidlany taki zapach. No, powiem wam, że naprawdę tutaj bardzo przyjemnie. No to co? Pierwsze przejście. Brak słów. Dla mnie to jest brak słów, ponieważ maszyna sunie po twarzy sama.
To jest to, co tygryski lubią najbardziej jednak. Bardzo fajny efekt na skórze takiego, ten efekt błonotwórczy, o którym zawsze mówię w przypadku Saponificio. Nie wiem, jak oni to robią. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi ich produktów i od początku, gdy tylko zakupiłem swoje pierwsze mydełko, czyli 70, no skradło moje serducho. No skradło moje serducho i to a tutaj rozumiecie, klimaty pustynne, vetiver, drzewne. Zobaczcie, piana. Niczym masełko. Bardzo przyjemnie. I do tego ten zapach pustyni. Nie sposób jest opisać te wszystkie zapachy, które pamiętajcie, zawsze przełyk na jabłko Adama na przyłyku. Już elegancko. Ślisko na twarzy, ochronnie. Powiem wam szczerze, że naprawdę aż brakuje słów. Wycisnę to, co zostało w pędzlu. Jak zwykle w tym czasie umyję sobie pędzel. Zobaczcie.
Na pewno poprawili jakość, bo zostało jeszcze troszeczkę niewyrobionego mydła. Więc zmiana jest widoczna od razu. Zostało na kolejne golenie. I już pędzelek wytarty, bez żadnych specjalnych zabiegów. Wypłukać, umyć, odstawić. Już. Elegancko. Dobrze, to przejdźmy do aftershave'a. Nadal jest bardzo fajnie, ochronnie. Musiałbym chyba zacząć trzeć się po twarzy, żeby zmyć te resztki mydła. Niech sobie zostaną. Cały czas czuję ten zapach. Tak wygląda opakowanie aftershave. Special Edition Aftershave. Zobaczcie, taki jest tego skład. Dosyć długi. Po otwarciu opakowania ukazuje nam się butla, takie, które jeszcze nie mam w swojej kolekcji. A kolekcja jest dosyć duża, a takiego jeszcze nie mam. Zobaczcie, z takim logiem. Metalowe, grube, przede wszystkim grube. Po odkręceniu. Tak. Tu nie ma rozwinięcia. Tu jest tak samo jak mydełko. Zobaczcie, taki jest w środku jakby dozownik, koreczek, z którego pewnie wyleci nam dosyć dużo. Ja może wstrząsnę tym wszystkim, bo skoro to jest z olejkami, na pewno na opakowaniu będzie napisane, żeby wstrząsnąć. Dokładnie. Zobaczcie. Przyjemnie, pustynnie. Nic nie szczypie. Jest tak tłusto, powiedziałbym. Poczekamy, niech to się wchłonie. Myślę, że chłodzenia raczej żadnego nie będzie. Jak wszystkie aftershave'y Saponificio, wybitny produkt. Jak dla mnie, dla mojej skóry, naprawdę zero szczypania, zero jakiejś czerwonej skóry. Naprawdę polecam. Cóż mogę powiedzieć? Długo na niego czekałem. Długo na niego czekałem, aż się doczekałem. Tak. To jest zakup roku dla mnie. Naprawdę polecam serdecznie wszystkim tym, którzy lubią pachnieć dla siebie, otulić się zapachem. W te teraz jesienne, powiedzmy, popołudnia, poranki. Serdecznie polecam. Ja zalewam Jerkę. Przede mną
Przede mną przyjemny wieczór z zapachem od Saponificio Varesino. Cóż mogę Wam powiedzieć? Ja polecam. A decyzja należy do Was. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku Razor Rock Game Changers Shave Club. Trzymajcie się. Cześć. Zdrówka życzę.